Dobra, poranna odprawa, jedziemy do lawety. Czasami się mnie ludzie pytają, dlaczego tak późno przychodzę do roboty. Tak, w takim stanie obecnie wygląda moje mieszkanie. Tu wycięta ściana. Tu mam prysznic. Jeszcze przy okazji kucia przyłącze do wody pękło na gwincie, przerdzewiało, musiałem dać nefelek. Mam ciepłą wodę z powrotem. Przyszły mi graty do Peksa, więc Arinstal będzie też instalował wodę. Nigdy tego nie robiłem, ale mam poczucie, że wiem, jak to się robi na pewno. I to jest jedyny normalny pokój. Tam dobrze widzicie MZ-ka. I tutaj sobie tak żyję, więc powiedzmy, że nie jest kolorowo, żeby tutaj się jakoś w miarę szybko wyrychtować rano. Więc idziemy na robotę. Witamy na tym pikniku firmy Arinstal. Stoliczek, kocyk, wszystko naszykowane, miła atmosfera, słuchajcie, takie coś z takim czymś. Blok zaworowy to jest przyczepka osobówki, tak jak widać, rozkładane na jazdy z regulacją szerokości, siłowniki dwustronnego działania, więc zasadniczo po prostu temat jest dosyć prosty ze sterowaniem. 4 elektrozawory, wiadomo, przy każdym elektrozaworze ma pracować ten motor z pompą hydrauliczną i zrobimy sobie tutaj skrzynię rozdzielnie. To ma być sterowane albo z przycisków tu z tyłu, albo zdalnie. Wszystko wyjdzie w praniu. Ja się biorę za robotę, tu nie ma bardzo co nagrywać, bo to jest bardzo prosta rzecz. Wiecie, co jest smutne, jak robi się gdzieś na firmie i tniecie takim kółeczkiem, bo chcecie dokończyć taką szlifierką i pracownik się was pyta, czy u was w firmie też jest takie dziadostwo. A to ja jestem prezesem tej firmy. Zabolało mnie to. Musiałem wyjąć tarczę z wirta, co prawda. No nie są do cięcia, one są tylko po to, żeby tu leżały. Zaraz sobie jakąś chińszczyznę znajdę i to dotnę, ale sam się siebie musiałem wyrzec. Po prostu mam moralniaka. Jest moc. Chłopaki wymienili olej z tyłu, ostry oporowy przepał robią. Dobra, płyta redukcyjna zrobiona. Ale ja chyba zmieniam nazwę na Dziad Install. Dosyć, że mam jedną chińską sekmiarkę, to jeszcze bez baterii. Wiertła mam przeważnie połamane. Ale co? Miałem jedną 8 z Hilti i powiem wam, że gruby wiór idzie z tych wierteł. Powiem wam, że to czy wirtowskie, czy jakiekolwiek inne umywają się. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wiertła Hilti robią rozpierduch. Taki wiór. Piękna sprawa. Dobra, montujemy to. No dobra, mamy otwory. Też tutaj przy okazji, wiadomo, naruszyłem strukturę ramy, więc przy pierwszym wjeździe maszynie się to złamie w piździec. Wiadomo, ale futerko się podało po 5 latach ciężkiego młotu. Firma Jacobs, dobrze nie Chibo. Słuchajcie, to jest do sponsorów. Nie wiem, może nie widać na filmach jakiej marki narzędzia preferuję. No ale dopóki mam 20 subskrybentów, to myślę, że jedno takie futerko jakbyście mi wysłali, byłoby miło. No, jak będę miał 30, to już mogę żądać 2, także dopóki mi studiowa nie odwaliło od słaby, to jest sponsorów, to jest wasza chwila, ostatni moment. No dobra, robimy sobie wiązkę do elektrozaworów. Tam był przewód sterowniczy, gdzieś go tutaj wyrzuciłem, a jest. Było to zrobione w ten sposób. Nie jest jakoś turbo źle, no te przewody do tego są, z tym, że zaraz pogadamy o uszczelnieniu tych złączy. Ten przewód no tak jeździł, on się gdzieś tutaj przetarł, dlatego postanowiłem go wymienić. I też mniejszy bałagan w skrzynce, ponieważ masy sobie tam w wiązce złączyłem wszystkie ze sobą. Przewody 0,75 do cewek, półtorówką idzie ta wspólna masa, nieważne. Ważne jest tutaj to, że zawsze ludzie wkładają, tutaj jest dławik, ludzie tutaj zawsze wkładają gołe żyły i potem się dzieją rzeczy typu, tu już wymyłem trochę tej rdzy, o, dzieją się takie rzeczy, nie? A w ciężarówce z tyłu sól robi rozpierduchę na maksa, więc ważne jest, żeby tutaj to skręcić na szczelnie ile można. Wiadomo, że to nie jest jakoś tam turbo perfekcyjnie szczelnie, ale ten peszel się tutaj trzyma, nie da się go stąd wyrwać. Jak już będę miał wszystko powkładane, też tutaj to zaizoluję. I też przy takich rozdzielaczach elektrohydraulicznych ważne jest, żeby zrobić zapas przewodów z tego względu, że przy jakichś tam naprawach, serwisach
Gdy nam zginie jedna funkcja, możemy sobie to zamienić, wtyczki miejscami. Jeżeli coś nam się pojawi, coś nam zniknie, ułatwia to bardzo diagnozę. Tam są tulejki w środku, z tym, że one są nieizolowane. To są takie tulejki, z tego względu, że jeżeli damy zwykłe tulejki izolowane, coś z tego typu, nie mieści nam się to w obudowę. Zawsze ten izolator nam tutaj zapiera obudowę i nie można tego skręcić tak, jak być powinno, nie? Więc tak to powinno wyglądać. Szczelnie i tulejki. To ma wyglądać. Zakładamy gumę i idziemy na robotę. Dobra, koniec na dzisiaj, bo już dzień się kończy. Zabrakło mi wsówek 33 mm żeńskich. Nie dokończę tego niestety. Nie mam też diod. Miałem zamówione diody prostownicze 1A wkładane w to miejsce. Jeżeli nie, będę musiał coś przyrzeźbić. Na dzisiaj składamy skrzynkę. Zostały luźne przewody, no bo tak jak mówię, nie mam tego czym spiąć. Ta skrzynka, od razu mówię na swoje usprawiedliwienie, ja jej tak nie poharatałem, taką dostałem do założenia. Ona jest bardzo porządna, hermetyczna. Te przyciski też są hermetyczne, gdyby się ktoś zastanawiał. One tam w środku po rozebraniu, element ten, który pracuje z tą obudową, jest połączony jest to taką silikonową gumą. I dlatego jest to zabezpieczone. Słuchajcie, tak to wygląda. Te przewody luźne będą spięte taką kością, którą jest tutaj. O co chodzi? O to chodzi, że w dowolnym momencie będzie można zmienić konfigurację przycisków, zarówno jak i z panelu, jak i z tego bezprzewodowego kontrolera. Będzie można podwracać wszystko ze wszystkim, że tak powiem, żeby to miało ręce i nogi, było w jakiś sposób intuicyjne. Dobra, nie przedłużam, się robi ciemno, także ostatnio się nie pożegnałem na filmie, także na razie, cześć. Siemanko, witam wszystkich. Kolejna ranna odprawa. Dzisiaj tak, do dokończenia laweta i Ferguson 3080. Plan jest ambitny, pewnie nic z tego nie wyjdzie, pewnie nie skończę ani jednego, ani drugiego. Mamy piątek. Jutro się chciałem zająć sprinterem w sobotę. Chciałem dokończyć instalację, bo już jeżdżę pół roku bez. O Jezu, nienawidzę takiej sytuacji. Młyn jest z rana, potrzebuję 4 przekaźniki mini 24V. Hurtowni w Radomiu jest od groma i wszystkie mają tylko po 2 sztuki. Miał być do odbioru w Intercarsie, w końcu się okazuje, że to w Intertraku, a miał być w Carsie. Za każdym razem mam ten problem, że nie uzupełnię stanu magazynowego z auta. Zawsze biorę na zapas, na kupię, potem nie odliczę jeszcze klientom za to, a potem nie kupię następnych. I 2 godziny w plecy, geniatyka, jazda po hurtowniach. No masakra, nienawidzę takich poranków. Udało się, mamy przekaźniki, ale kolejny strzał w pysk z samego rana. I stoisz przy kasie, pytam się, czy coś płacę, i oni mówią, że szef zapłaci, pójdzie przelew. Przecież to ja jestem szefem, ile mam wam kurwa tłumaczyć wszystkim, to ja jestem prezesem. Nie mogę chodzić w marynarce, bo się bardzo brudzą przy tej robocie. Kolejny piękny piknikowy dzień. Ptaszki ćwierkają. Skończyłem, załatwiłem te przekaźniki. Diody prostownicze, 1, 2, 3, 4. To nimi przez nie schodzi się sygnał do tego przekaźnika, żeby za każdym razem uruchomić hydromotor, bo siłowniki są dwustronnego działania. I tu mi zostało połączyć sygnały. Muszę sobie załatwić teraz jakieś zasilanie i będziemy robić testy. Pospinamy to i mamy Fajrant. Słuchajcie, nie jestem z tego dumny. Nie wolno takich rzeczy robić w domu. No, to jest akurat do testów. To złącze i tak będzie wymieniane. Ono się nazywa NATO czy jakoś tak. Ale trzeba trochę prądu. No i dobra, skończone. Tak to finalnie wygląda. Tutaj przemieniając te 4 przewody z jednej i z drugiej zmieniamy funkcję z pilota i z panelu sterowania z przodu. Tak to wygląda estetycznie. Tu się zamyka. Tu na razie się tylko pompa odzywa z tego względu, że nie mamy oleju. Słuchajcie, tutaj jest pilot bezprzewodowy, start. Teraz nie działa. Przełączamy na pracę zdalną. Wtedy to mamy nieaktywne. I o. No, włączył się pilot teraz. 1, 2, 3, 4. Prosta sprawa. No i tutaj wiadomo, grzybek.
rozłącza nam wszystko wszędzie zawsze. O. Wozidło, taki fajny wynalazek, taczka na kołach. Coś nie pali, one takie są. No rozrusznik jest, to nie wiem czemu nie pali. Dobra, zobaczymy. Udało się to odpalić, ale ja już to kiedyś robiłem, poznaję to potem parę lat temu, mam wrażenie. No dobra, jedziemy pod wóz serwisowy. Kolega safety. O, nie chcę gasnąć. Pierdykamy. Dobra, tu gaszak się przyciął. Nie szło tego zgasić, no ale kolega mnie tutaj chce wydymać, bo ja miałem tylko wejście i wyjście, a on tutaj no, mówi rozrusznik. Nie rozrusznik, to jest wszystko za koleją do poprawy. Gdzie by okiem nie rzucić, tam jest źle. Piąteczek, piątunio. Tak czułem, że się nic nie uda zrobić. Znaczy laweta jest zrobiona, ale przez to, że ma zdjęte siłowniki, nie można było sprawdzić, ale że się na pewno na 100% to działa. Przy okazji tam wywrotka. Jedziemy do Maxuma następnego, takiego jak był w odcinku tam bodajże, nie wiem, drugim, trzecim i czwartym chyba też. Jedziemy do Maxuma, drugi półbieg nie działa. Do Fergusona nie przyszły części, także dzisiaj też nic nie zrobimy. Wkurzę się, to chyba pójdę, zniosę MZ-kę, wsiądę i pojadę do Sandomierza. Tak się to skończy. No i dobra, mamy gagatka. To nie jest zwykły, to jest Pro. Wersja specjalna. Też no ten jest identyczny jak ten poprzedni z poprzednich odcinków. Dobra, zaraz może się pojawi właściciel, kluczyki, jazda próbna. Na pierwszy rzut oka wszystko jest w porządku w oryginale. Ładny dostęp do tych czujników, wiązki są całe, ale są już numerowane cewki, widzę, więc coś się tu kiedyś działo, nie? No dobra, czekamy na właściciela. Co to za dziwne kury jakieś tam są? Rób pan co chcesz, aby jeździł. Dobra. Od półbiegu numer 1, który jest sprawny, i dwójka, która jest niesprawna. Ten był wymieniany, jeżeli to jest data, to jest 15 rok. Muszę to teraz wydmuchiwać wszystko elegancko. Zamienimy i zamawiamy czujnik oryginalny już tym razem, nauczeni doświadczeniem. I z ustaleń jeszcze się okazało, że te białe ptaki to perliczki są. Kury się ze mnie śmieją. Special Tool się tam właśnie docina, a ja wymieniłem czpienie. To nie pomoże, to znaczy, że po prostu nie ma ciśnienia. Kosz nie trzyma ciśnienia i tyle. Pozamieniane wszystko ze wszystkim, błędów nie ma, a na dwójce się toczy, nie ma siły. Jedyneczka jedzie, dwójka jakoś się tam toczy i trójka już jedzie, czuć, że jedzie, nie? Czyli jest mechanicznie coś uszkodzone. Niestety. Finalnie na czym stanęło? A na tym, że zamieniłem bieg pierwszy z drugim, bo właściciel nie będzie tego naprawiał w najbliższym czasie, więc zrobiłem mu operację w tym stylu, że jedynka to jest ten bieg, który nie działa. Co prawda nie ma błędu teraz po zamianie tych komponentów, ale on, że tak powiem, nie ciągnie. Na dwójce on już ciągnie, trójka i czwórka. Więc teraz będzie można z dwójki, trójka, czwórka przerzucać. Tak naprawdę w tym momencie mamy 2, 1, 3, 4. No ale właściciel tak chciał, zaproponowałem taką opcję, skoro on tego nie będzie robił przez razy 2. A po naprawie skrzyni trzeba będzie odwrócić po prostu cewki, parę cewka czujnik, z drugą parą cewka czujnik. I to tyle. Dobra, żegnam się, bo to chyba będzie koniec odcinka. Na razie, cześć.